Cześć wszystkim, Łukasz z tej strony. Kiedy pojedziecie do Japonii, a szczególnie w bardziej tradycyjne regiony takie jak Kyoto i chcecie wczuć się w klimat miasta i poczuć na własnej skórze japońskie tradycje, fajnym pomysłem jest wypożyczenie tradycyjnego kimona. Szczególnie w Kyoto jest bardzo dużo miejsc oferujących wypożyczenie kimon, czesanie w tradycyjny sposób, a nawet pełną transformację w gejsze albo maiko, co interesuje często dziewczyny. Zakres usług jest różny, tak samo jak przedział cenowy, który może sięgać 15 000 jenów za pełny strój, fryzurę i makijaż gejszy, do nawet 25 000, jeżeli zdecydujecie się też na profesjonalną sesję zdjęciową. Zanim się zniechęcicie, powiem, że są takie sklepy jak Irodori Kyoto, do którego się wybraliśmy, które nie wymagają tak zasobnego portfela. Mieli ogromny wybór kimon i yukat, a także butów toreb i dodatków i bardzo tradycyjną atmosferę. Wypożyczenie samego stroju kosztowało około 3000 jenów. Ania opowie nam później, czym się różni yukata od kimona, więc oglądajcie do końca. Zarówno budynek, jak i wnętrze tej wypożyczalni było bardzo tradycyjne, więc można było się wczuć podczas przymierzania tych wszystkich strojów. Zakładam, że jest to jednocześnie zaleta, jak i wada tego miejsca, ponieważ mają bardzo spory wybór tych wszystkich kimon i yukat. Mówię tutaj przede wszystkim o części damskiej, ponieważ część męska, jak to zwykle bywa, to tylko, 1/4 tego, co mają do dyspozycji dziewczyny. Po krótkim wyjaśnieniu zasad przez pracownika wypożyczalni, przeszliśmy do wybierania kimona dla Ani. Ja już miałem swoje kimono, więc nie musiałem wybierać i mogłem się skupić tylko na tym. I po chwili wybraliśmy takie oto różowe kimono ze wzorkami w jakieś owocki. Ani się bardzo podobało i chwilę potem poszła razem z pracownikami wypożyczalni ubrać się na górę. Musiałem się uzbroić w cierpliwość, ponieważ zajęło to 40 minut i w tym czasie zająłem się oglądaniem męskich wersji kimon i yukat. Muszę wam powiedzieć, że wybór jest na pewno mniejszy, natomiast wzory są bardzo ładne i ciekawe. Na pewno bym któryś wybrał, gdybym nie miał swojej. Ale serio, jeżeli idziecie tam z kimś, a sami się nie będziecie przebierać, to serio, zabierzcie ze sobą naładowany smartfon lub coś do czytania. Bo będziecie skazani po prostu na przeglądanie tych wszystkich yukat. Przy okazji udało mi się znaleźć nawet taką, która była podobna do mojej yukaty. Wypożyczając kimona jest kilka opcji do wyboru, jeśli chodzi o to, co wchodzi w skład zestawu. Ania wybrała taką opcję za 5000 jenów i w skład tego zestawu wchodziło zrobienie fryzury, lekkiego makijażu oraz ubranie w kimono wybrane przez Anię przez obsługę tego sklepu. Mogła też do tego sobie wybrać jakąś torebkę lub sakiewkę na drobne rzeczy typu portfel czy telefon. No i wreszcie dostała też buty Geta do tego całego zestawu, żeby wyglądało to przyzwoicie. Dostała też w prezencie taką drobną biżuterię, którą mogła sobie przyczepić albo na kimono, albo we włosy. Siedząc tak sobie w poczekalni i obserwując innych gości wypożyczalni, doszedłem do wniosku, że Japończycy bardzo poważnie traktują wypożyczanie czy ubieranie się w kimona, ponieważ spędzali bardzo dużo czasu na to, żeby w ogóle wybrać kimono. No to już jest kwestia drugorzędna, że założenie tego kimona bardzo długo trwa. A to są te torebki i sakiewki, o których mówiłem, że są do wyboru, do niektórych zestawów. No i ja gorąco polecam mieć coś takiego, ponieważ ciężko jest sobie poradzić bez tego. Jeżeli macie kimono, to prawdopodobnie nie będziecie nosić ze sobą plecaka lub jakiejś innej torby. Pewnie będziecie chcieli wyglądać jak najbardziej tradycyjnie, jak to możliwe. Kimono ma w sobie tylko jedną małą kieszonkę, do której być może zmieści wam się smartfon. Więc jeżeli chcecie mieć klucze, portfel, smartfon i może jakąś butelkę z wodą, no to polecam mieć taką torebkę. A to ja i moja yukata z Maebashi. Dzisiaj sam wszystko zakładałem i wiązałem sobie obi. A, zapomniałem wspomnieć, że w skład kimona wchodzą również skarpetki do tych butów. Oczywiście kimono trzeba zwrócić tego samego dnia przed zamknięciem wypożyczalni, co przyznam, że udało nam się średnio wykonać, jak się potem okaże. Natomiast obsługa była bardzo miła i nie robiła nam z tego powodu żadnych problemów, za co serdecznie dziękuję i przepraszam. Na sam koniec trzeba było wybrać buty. Oczywiście to też jest nie lada wyzwanie, ponieważ jest mnóstwo jakichś rodzajów i różnych kształtów, różnych kolorów. Natomiast na szczęście dla nas wybór był bardzo ograniczony ze względu na rozmiar. A Ania właśnie dostała buty przeciwdeszczowe, ponieważ tego dnia troszeczkę padało. Idziemy teraz na śniadanie, podczas którego Ania nam opowie o tym, czym się różni yukata od kimona. Śniadanie zjedliśmy w naszym ulubionym lokalu, którego znaleźliśmy już w zasadzie pierwszego dnia naszego zwiedzania. Prowadzi go uroczy, miły starszy pan, a śniadanie można zjeść w bardzo fajnej cenie do godziny 11.
モーニングサービスを2つ。わかりました。ホットコーヒーでいいですか？はい。はい。Chciałbym trochę wykorzystać, że Ania jest ładnie dzisiaj ubrana w kimono i żeby nam opowiedziała o tym, czym się różni yukata od kimona. Więc Aniu, proszę Cię bardzo. Siema, więc ja dzisiaj jestem ubrana w kimono, natomiast Łukasz jest ubrany w yukatę i generalnie ta warstwa z obrazkami kolorowa może być używana jako yukata i jako kimono. Tylko różnica jest taka, że yukatę nosi się zwykle w lecie i jest jednowarstwowa. To jest zwykle tylko jedna cienka warstwa bawełny i obi, czyli ten pasek, ten pas. Natomiast kimono, jak się dzisiaj przekonałam, kiedy mnie panie ubierały, ma mnóstwo warstw. Przede wszystkim pod spodem mam jeszcze jedną warstwę, tak samo długą jak kimono, białą, a oprócz tego dużo ręczników, różnych pasów, różnych sznurków, które mają sprawić, żeby sylwetka była prosta, całkowicie prosta. Znaczy w yukacie też to jest pożądane, ale zakładam, że mniej się tym przejmują, kiedy jest gorąco. Yukata to jest albo strój do onsenu na festiwale, albo na bardzo gorące dni. Trochę taka piżama, taki strój rekreacyjny. A kimono, no to jest po prostu zwykły strój codzienny, elegancki. Porównana to pewnie do garnituru w naszej kulturze zachodniej. Takiego z pełną kamizelką, koszulą, podkoszulką, wszystkim. I do tego są różne dodatki w stylu, na przykład ten sznurek jest dodatkowy i często też daje się różne ozdoby we włosach, takie jak na przykład tutaj zebrałam, lub kwiaty. Pięknie wyglądasz. Dzięki. Ja dzisiaj zawiązałem, sam sobie wszystko założyłem, więc chyba wyglądam przy niej trochę jak wieśniak. Jak wybierzecie się na zwiedzanie Japonii w kimonie, to możecie być prawie pewni, że zauważycie różnicę w tym, jak ludzie będą was traktować. Zdarzało nam się co krok, że ktoś chwalił nasze stroje, oferował, że zrobi nam zdjęcie, czy zagadywał, skąd jesteśmy. Ania została nawet poproszona o udzielenie wywiadu na temat noszenia kimona przez studentkę na Starym Mieście w Kyoto. Jeżeli chodzi o samych Japończyków, to noszenie kimona jest szczególnie popularne w trakcie letnich festiwali. Tak jak już Ania wspomniała, wtedy najczęściej nosi się yukatę. Popularne są też podczas uroczystości takich jak śluby czy święto wejścia w dorosłość, obchodzone w styczniu w wieku 20 lat. Oprócz takich okazji, szczególnie starsi Japończycy noszą czasem kimono jako elegancki strój codzienny, co mieliśmy okazję zaobserwować w Kyoto, szczególnie wśród pań w średnim wieku. Trzecią, bardzo typową okazją, kiedy ubiera się kimono, jest tzw. kimono deeto, czyli randka w kimonie. Nie tylko obcokrajowcy korzystają z usług wypożyczalni kimon, wiele japońskich par wypożycza stroje, żeby urządzić sobie randkę w tradycyjnym stylu. Często widzieliśmy, jak spacerują i robią sobie zdjęcia przy świątyniach i innych zabytkach. Ogólnie bardzo polecam ubranie się w kimono, chociaż raz przy okazji wycieczki do Japonii. Jest to super sprawa, szczególnie jak uda wam się znaleźć niedrogą opcję. Możecie zawsze, tak jak ja, kupić sobie własną yukatę. Jest wiele sklepów i second handów z dala od otwartych szlaków, gdzie dostaniecie niedrogie stroje i dodatki. Ostrzegam tylko, że jeżeli jesteście wysocy lub macie duży rozmiar buta, może być ciężko znaleźć wam rozmiar w każdym sklepie, ale nie jest to niemożliwe.